Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska, a to jest mój kanał o regułach gry w golfa. Dzisiaj kilka słów na temat kart wyników. Skąd je wziąć, co tam znajdziesz i co z nimi powinieneś zrobić. Zapraszam. Kartę wyników otrzymasz w domku klubowym w recepcji pola golfowego. Znajdziesz tam przede wszystkim tabelkę, w której będziesz mógł wpisywać wyniki osiągnięte podczas rundy na każdym z dołków oraz miejsca na podsumowania. Ale jest tam również wiele informacji, m.in. długość poszczególnych dołków, np. z żółtych tee, z niebieskich czy czerwonych, łączna długość pola z danego tee, trudność dołków, czyli ich indeks oraz par dołków. Na scorekarcie znajdziesz też reguły lokalne, które obowiązują na danym polu, czyli odstępstwa od zwykłych reguł, które na tym polu się stosuje. To właśnie tutaj znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje, na przykład w jaki sposób oznaczony jest na danym polu out, w jaki sposób wyznaczone są tereny w naprawie, czy wyznaczono jakieś strefy dropowania. Z reguł lokalnych dowiesz się również, czy są jakieś miejsca, które są integralną częścią pola, bądź też takie, z których gra jest zabroniona. Dowiesz się też, czy przysługują Tobie na tym polu jakieś specjalne uwolnienia. Dlatego warto jest je przeczytać przed wyjściem na rundę. Często na karcie wyników znajdziesz też inne informacje, np. mapę całego pola, ukształtowanie lub podział greenów. Możesz tam również znaleźć rekomendacje, kiedy powinieneś zagrać z odpowiednich tee, a także course rating i slope rating z danych tee. Na niektórych scorekartach znajdziesz również oznaczenie, w jaki sposób mierzone i podawane są odległości na polu, np. w postaci słupków znajdujących się z boku fairwaya. Na tej przykładowej scorekarcie znalazła się informacja, że wszystkie odległości na polu i na scorekarcie podawane są w metrach i liczone są do środka greenu. Z kolei na innej scorekarcie została umieszczona informacja na temat rekomendowanego czasu rozegrania poszczególnych dołków oraz informacja o tym, że łącznie runda powinna być rozegrana w ciągu 4 godzin i 45 minut. Na karcie wpisujemy swoje nazwisko oraz nazwisko markera. Podczas rundy kartę wypełniamy w ten sposób, że na każdym z dołków wpisujemy uzyskany tam wynik brutto. Czyli wpisujemy na dołku sumę wszystkich wykonanych tam uderzeń oraz ewentualnie wszystkich należnych kar. Przed oddaniem kartę powinien podpisać na dole gracz oraz marker. W turnieju dostaniesz już kartę wstępnie wypełnioną. Sprawdź jednak, czy zgadza się Twój handicap, ponieważ odpowiedzialność za wpisanie poprawnego handicapu na karcie ponosi gracz. Powinieneś wpisać tam handicap gry, który znajdziesz w tabeli uderzeń handicapowych w budynku klubowym. Swoją kartę przekażesz innemu graczowi, żeby zapisywał Twoje wyniki w czasie rundy. Ty z kolei będziesz zapisywał wyniki innego gracza uzyskane na każdym dołku. Na górze karty w polu gracz będziesz zapisywał wyniki uzyskane właśnie przez tego gracza, na dole w polu marker będziesz notował wyniki uzyskane przez siebie. Pamiętaj, żeby jeszcze po rundzie dokładnie sprawdzić, czy Twoje wyniki na Twojej karcie zgadzają się z tymi, które sobie zanotowałeś. Jeśli wszystko się zgadza, podpisz swoją kartę, a także kartę gracza, którego markowałeś. Kartę z prawidłowymi wynikami, podpisaną przez Ciebie i markera, z prawidłowym handicapem, oddaj do biura turnieju. I to już jest wszystko, o czym chciałam Ci powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, żeby przed pójściem na rundę zapoznać się dokładnie z tym, co jest na Twojej scorekarcie. Ja już swoją scorekartę przeczytałam, więc idę na pierwsze tee. Dobrej gry!